Good evening everyone! Mam nadzieję, że macie się dzisiaj fantastycznie. Ja jestem Mystical i dzisiaj opowiem wam o najnowszych wiadomościach w świecie VR i AR. Jak zwykle, na dole macie rozdziały, żeby przewinąć film do tego momentu, który najbardziej was interesuje. I z tym zaczynajmy odcinek. Nasza pierwsza ciekawostka jest o programach badań, które prowadzi firma Meta. Gdyż czytając z Twittera, wygląda na to, że teraz możesz bezpośrednio aplikować do jednego z programów badań użytkowników XR firmy Meta. Wcześniej uczestnictwo w nich było możliwe wyłącznie na zaproszenie. W takich badaniach było nam ujawniane rzeczy, które jeszcze nie powinny być dostępne dla publiki, typu nowe headsety, nad którymi pracowała Meta, albo nowe oprogramowania. Więc to jest w miarę ciekawe, nie jestem pewien, czy to znaczy, że wciąż będą ujawniać takie rzeczy w takich programach, czy jednak one będą teraz troszeczkę bardziej zamknięte i będą ujawniały o wiele mniej. Ale niestety, wchodząc głębiej, jak z większością tych programów, należy pamiętać, że ta możliwość jest obecnie dostępna tylko dla osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii. Więc dla ludzi w Unii Europejskiej, jak zwykle, takie rzeczy są niedostępne. Czemu mnie to w ogóle nie dziwi? No ale czytając niżej, wygląda na to, że wciąż możliwe, że takie programy będą nam ujawniać trochę więcej, bo mamy możliwość wpływania na nadchodzące produkty Meta i ich udoskonalenia, wgląd na najnowsze inicjatywy związane z AR, VR, MR, nowe funkcje, produkty beta, dostęp do treści z pierwszej ręki przez zespół do spraw badań UX, w tym do wglądu w to, jak twoja opinia wpływa na rozwój produktu. No więc jest szansa, że jednak w przyszłości wciąż będziemy się dowiadywać troszeczkę więcej o produktach od ludzi, którzy zlikują nam takie rzeczy przed zezwoloną datą. Jako następną ciekawostkę mamy wiadomości o visionOS 2.4, który jest już dostępny. Wprowadza inteligencję Apple, galerię przestrzenną i integrację z iPhone'em. Technologia Apple Intelligence pojawiła się na iPhone'ach 15 Pro i nowszych i iPadach pod koniec ubiegłego roku. Wówczas Apple nie podało, czy technologia ta pojawi się również w modelu Vision Pro. W systemie visionOS 2.4 firma Apple wprowadziła do Vision Pro następujące funkcje Apple Intelligence: powiadomienia priorytetowe, podsumowania powiadomień, inteligentne odpowiedzi, tworzenie filmów pamięciowych i wyszukiwania w języku naturalnym, wiadomości priorytetowe i podsumowania poczty w aplikacji Mail, narzędzia do pisania, różdżka Image Wand w aplikacji Notatki, Genmoji oraz Image Playground. Na początku Apple Intelligence Vision Pro obsługuje tylko amerykańską wersję języka angielskiego. W tym roku pojawią się dodatkowe języki. Cokolwiek to by mogło nie znaczyć, najprawdopodobniej nie możemy się tutaj spodziewać języka polskiego, co nie jest zbyt dużym zdziwieniem, gdyż język polski wciąż nie istnieje nawet w iPhone'ach, jeżeli chodzi o Siri, no a Apple Vision Pro nie jest dostępny w Unii Europejskiej, więc to mnie akurat w ogóle nie dziwi. Ale dla tych 4 osób, które mają go jednak w Polsce, może uda wam się używać języku angielskiego. Spatial Gallery lub Galeria Przestrzenna to nowa aplikacja visionOS firmy Apple, która zawiera wyselekcjonowaną kolekcję zdjęć przestrzennych, filmów przestrzennych i panoram od artystów, filmowców, fotografów i nie tylko. Apple twierdzi, że podczas premiery zaoferuje niezwykłe perspektywy fotografów, nowe historie i doświadczenia kulturowych marek. Zamiast być otwartą platformą, taką jak YouTube czy Vimeo, który w październiku dostał obsługę wideo przestrzennego, Spatial Gallery firmy Apple sprawia wrażenie starannie wyselekcjonowanej, zamkniętej platformy, stawiającej na jakość, a nie na ilość. No i w końcu mamy aplikację Apple Vision Pro na iPhone'ie. Coś, co na przykład headsety Meta mają już od dłuższego czasu. Nowa aplikacja Apple Vision Pro na iPhone'ach umożliwia zdalne sterowanie kolekcji aplikacji do pobrania i zainstalowania na headsetie, wyświetlanie informacji o urządzeniu i przeglądanie wybranych rekomendacji najlepszych treści dla systemu visionOS. Interfejs My Vision Pro pokazuje wskazówki dotyczące urządzenia, aktualną wersję visionOS i numer seryjny. Umożliwia również skonfigurowanie Personalized Spatial Audio poprzez skanowanie kształtu twarzy za pomocą czujnika TrueDepth w telefonie iPhone. Tymczasem interfejs Discovery pokazuje popularne aplikacje i gry w Apple Store, prawie 300 filmów 3D, tytuły Apple Immersive i więcej treści wideo w aplikacji Apple TV, a także najnowsze zdjęcia przestrzenne, filmy przestrzenne i panoramy prezentowane w galerii przestrzennej. Jak zwykle te funkcje są troszeczkę bardziej opisane tutaj w artykule od Upload VR, więc jeżeli chcecie, to link oczywiście zostawiam w opisie. Następną ciekawostkę mamy o headsetie Big Screen Beyond 2. Jeżeli nie wiecie, co to jest za headset, to serio wam się dziwię. Oryginalny Big Screen Beyond pobił rekordy za to, jak malutki był, no i jak lekki był, praktycznie nie było go czuć na twarzy. A teraz Big Screen Beyond 2 wyszedł, no i kupuje go więcej ludzi niż powiedzmy, że firma pewnie się spodziewała. Firma Big Screen twierdzi, że sprzedała już więcej zestawów, Google mi to tłumaczy jako zestawy słuchawkowe, że sprzedała już więcej zestawów VR Beyond 2 niż oryginalnego Beyond w pierwszym roku po premierze. Big Screen Beyond 2 i Beyond 2e zostały ogłoszone i trafiły do sprzedaży 11 dni temu, a dzień później
wcześniej Big Screen poinformował, że w ciągu pierwszych 24 godzin sprzedało się więcej zestawów Beyond 2 niż Beyond 1 w ciągu pierwszych 6 miesięcy, co według firmy stanowi 10-krotnie większą liczbę sztuk. Wysyłka pierwszej partii Beyond 2 i Beyond 2E planowana jest odpowiednio na kwiecień i maj. Natomiast nowe zamówienia na poszczególne modele zostaną zrealizowane w czerwcu. Więc to naprawdę ciekawe informacje, gdyż nie jest to tani headset, a dużo z tych użytkowników najprawdopodobniej są nowymi użytkownikami. Więc według mnie pokazuje to naprawdę wysokie zainteresowanie produktem, który wciąż pobija rekordy w świecie VR i jest czymś naprawdę innym. Mimo tego, że jest on używany do Tethered PC VR, czyli że wirtualnej rzeczywistości podłączonej do kompa kablem. Więcej informacji na temat funkcji, specyfikacji Beyond 2 i Beyond 2E możecie znaleźć w opisie, jak zwykle. No i z tym ruszajmy do następnej ciekawostki. Wiosenna wyprzedaż PlayStation już trwa, a wraz z nią sporo zniżek na PlayStation VR 2. Między innymi na gry Resident Evil, Metro, Alien i inne. Teraz do 23 kwietnia wiosenna wyprzedaż 2025 oferuje tysiące gier PlayStation z ponad 60 tytułami PlayStation VR 2. Również pakietami i szeregiem DLC. Od mocno przecenionych tytułów premierowych, takich jak Jurassic World Aftermath Collection, po nowsze hity, takie jak Arcane Age. Upload VR wyróżnił nam szereg wyborów w różnych gatunkach. Pełna lista jest oczywiście dostępna w opisie, ale ja przeczytam wam kilka tutaj z Upload VR. Pierwszą mamy Opowieść Rybaka 2, która ma 40% zniżki. Potem mamy Across the Valley, która ma 70% zniżki. Mamy Alien Rogue Incursion za 25% zniżki. Arizona Sunshine Remake za 34% zniżki. No Man's Sky także jest przecenione w tej chwili, 60% zniżki. Pistol Whip ma 40% zniżki. Resident Evil Remake ma teraz 50% zniżki, a Resident Evil Village Gold Edition ma 60% zniżki. Tak jak mówiłem, to jest tylko kilka tytułów wymienionych tutaj, więc w opisie macie link do reszty. No i jeżeli macie PlayStation VR 2, to teraz mógłby być naprawdę dobry moment na kupienie sobie trochę gierek. No i z tym my teraz pogadamy sobie troszeczkę o Napster, gdyż firma Infinite Reality przejmuje Napstera za $200 milionów, aby stworzyć platformę społecznościową do muzyki i wirtualnych koncertów. Napster, oto nazwa, której nie słyszałeś już najprawdopodobniej od kilku lat, lub co bardziej prawdopodobne od dziesięcioleci. Teraz firma Immersive Web Infinite Reality ogłosiła, że przejęła markę za $207 milionów. Infinite Reality, które w styczniu zamknęło inwestycje o wartości $3 miliardów, twierdzi, że usługa strumiengowego przesyłania muzyki Napster wkrótce będzie zawierać społecznościową platformę muzyczną, która będzie zawierać markowe wirtualne przestrzenie 3D przeznaczone do organizowania wirtualnych koncertów i imprez. Nie ma szans, żeby tu tak... Kto tak? Imprez odsłuchowych. Tutaj najprawdopodobniej chodzi po prostu o imprezy muzyczne. Ponadto firma zapowiada, że Napster będzie także sprzedawać towary fizyczne i wirtualne, ekskluzywne treści cyfrowe i bilety na wydarzenia. Teraz przeczytam wam cytat. Przejmując Napstera, torujemy drogę do świetlanej przyszłości dla artystów, fanów i całego przemysłu muzycznego, powiedział John Akunto, współzałożyciel i dyrektor generalny Infinite Reality. Ten strategiczny ruch jest zgodny z wizją Infinite Reality, aby przewodzić przejściu branży internetowej z płaskiej, dwuwymiarowej, klikanej sieci na trójwymiarową, konwersacyjną sieć, dając wszystkim twórcom nowoczesne narzędzia do lepszego angażowania, monetyzacji i mierzenia ich odbiorców, gdyż w tej chwili coś takiego tak naprawdę nie istnieje. Mamy gry takie jak VR Chat, ale w nich raczej znani artyści mało się pokazują. To już prędzej w Fortnite ludzie ci zagrają koncert niż w VR Chacie. Więc jakbyśmy faktycznie mieli coś takiego, no naprawdę mogłoby to zainteresować ludzi nawet w kupnie headseta tylko po to, żeby chodzić na takie koncerty. Szczególnie, że one teraz nie kosztują jakiejś fortuny. No i tyle będziemy mieli z dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak było, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli nie, no to ten guzik także działa. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tych wiadomościach. No i jak zwykle, jeżeli chcecie pogadać trochę więcej, mamy Discorda i Reddita na dole w opisie. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, którzy sponsorują ten kanał. Naprawdę jesteście wspaniali i tylko dzięki wam takie filmy są możliwe, więc dziękuję wam bardzo. No i jak zwykle, Happy April Fool's Day everyone. Peace. See you in the next video. Okej, myślę, że to poszło w miarę dobrze, wnioskując, że A się stresuje, bo nie gadam na kamerze po polsku. B? Google tłumacz jest mega ch**owy. DS. Znaczy coś po polsku? Dostaw. Aha, okej. Nie, on mi przetłumaczył nazwy tych gier. Nie. Opowieść Rybaka 2. Dwójka na końcu to jest On przetłumaczył imię Luny na Księżyc. Dzisiaj na Twitterze od Księżyc.